Dlaczego podkowa przynosi szczęście? Jak mieszkał kultowy król puszczy, jak budowano cerkwie za cara, gdzie Jagiełło zaopatrywał się w prowiant na bitwę pod Grunwaldem, co nas urzekło w najstarszym polskim muzeum przyrodniczym i dlaczego mieszkańcy puszczy nie lubili carycy Katarzyny. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie podczas naszej dzisiejszej wycieczki, w której staniemy oko w oko z największymi i najpiękniejszymi polskimi zwierzętami, ale także posłuchamy pięknych, a czasem nawet sprośnych opowieści. Okolice Białowieży to jedna z kultowych turystycznych destynacji w naszym kraju. Te magiczne miejsce urzekające niepowtarzalnym urokiem i dziką naturą przyciąga nie tylko fanów przyrody, ale także zwykłych turystów pragnących podziwiać uroki reliktowej pierwotnej puszczy. Jeśli jednak nie jesteście fanami leśnych wędrówek, to zostańcie z nami do końca, bo opowiemy wam także o kilku innych ciekawych miejscach, które warto zobaczyć w okolicach Białowieży i Hajnówki. Choć pierwsze ślady obecności człowieka w okolicach Białowieży pochodzą z okresu neolitu, to przez tysiąclecia pięknie rozwijała się tu jedynie puszcza. W średniowieczu tereny te leżące na granicy księstw mazowieckiego, wołyńskiego i litewskiego oraz plemion jaćwieskich często gościły turystów tatarskich i krzyżackich, a w późniejszych czasach również litewskich. Wizyty te przyczyniły się do niemal całkowitego wyludnienia. Wykorzystali to książęta litewscy, którzy w XIV wieku wybudowali tu dwór myśliwski z białą wieżą, od którego to prawdopodobnie wzięła się obecna nazwa miejscowości. Pierwszym, który zakazał wjazdu turystom na teren puszczy, był Władysław Jagiełło. Na początku XV wieku uznał on te tereny za prywatną i chronioną własność króla. Skarby puszczy przeznaczone były jedynie dla dworu królewskiego, więc nie było dozwolone polowanie ani inne formy korzystania z dobrodziejstw lasu. W 1409 roku Jagiełło rozpoczął w puszczy przygotowania do bitwy na polach Grunwaldu. Przez 8 dni polowań zgromadzono ogromne zapasy dziczyzny, pozwalające wyżywić armię w czasie wojny z zakonem krzyżackim. Od XV do XVIII wieku kolejni władcy Rzeczpospolitej dbali o puszczę, podejmując liczne działania mające na celu zachowanie jej w jak najlepszej formie. Do historii przeszły liczne polowania królów polskich, podczas których oprócz zwierzyny próbowano złowić także korzystne dla kraju umowy i traktaty. Świadectwem jednego z takich polowań jest obelisk z 1752 roku, który wspomina łowcze osiągnięcia Augusta III i jego synów, wymieniając zabicie 42 żubrów, 13 łosi i 2 saren. Po wiekach królewskiej opieki puszczę przejmuje po rozbiorach caryca Katarzyna, która rozdaje te tereny różnym dworskim oligarchom i rozpoczyna się rabunkowa eksploatacja. Jednak już z początkiem XIX wieku nadeszło opanowanie i kolejni carowie zakazali masowych polowań na żubry i wyrębu lasu. W tym czasie niewielka Białowieża była jedyną stałą osadą wewnątrz puszczy.
I to właśnie tu pod koniec stulecia zakończono budowę carskiego pałacu myśliwskiego, który niestety nie zachował się do naszych czasów. Dziejowe zawieruchy przetrwała za to rówieśniczka pałacu, murowana cerkiew świętego Mikołaja. Powstała ona w miejscu dwóch wcześniejszych, wykonanych w typowo rosyjskim stylu. Pierwszą rozebrano zanim jeszcze ją ukończono, a drugą, bo po ukończeniu zaczęła się niebezpiecznie pochylać na bok. Po dwóch wcześniejszych blamażach powstała jedna z najpiękniejszych cerkwi guberni grodzieńskiej. Wewnątrz można obejrzeć ikonostas z chińskiej porcelany, pochodzący z 1895 roku, jedyny tego rodzaju zabytek w Polsce. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W miejscu, gdzie znajdował się carski pałac, powstał kompleks Białowieskiego Parku Narodowego. Ogromny park przypałacowy w stylu angielskim jest jednym z ciekawszych przykładów założeń parkowych z przełomu XIX i XX wieku. Utworzony jako część prywatnej rezydencji myśliwskiej carów Rosji, miał służyć jako miejsce relaksu i wypoczynku rodziny carskiej i jej gości. Autorem projektu był Walerin Cronenberg, jeden z najwybitniejszych i modnych wówczas projektantów założeń ogrodowo-parkowych. Obok starszych budynków związanych niegdyś z pałacem, w tym Domku Marszałkowskiego i dworu gubernatora grodzieńskiego, który wygląda niczym piernikowy domek z bajki, powstał nowoczesny budynek Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Tradycje tego najstarszego z polskich parków narodowych muzeum sięgają okresu międzywojennego. Pomimo długich tradycji, jest to obecnie jedno z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w Polsce. Przyćmione światło, efekty dnia i nocy, dźwięki naśladujące prawdziwe odgłosy puszczy sprawiają, że mamy wrażenie, jakbyśmy nagle przenieśli się w głąb pierwotnego lasu. No i ten głos Krystyny Czubówny. Każdy żubra zna i wie, jak on wygląda. Jednak znajomość jego potrzeb, zwyczajów, diety czy behawioru nie jest już tak powszechna. Pozwólcie zatem przedstawić sobie żubra. Po wstępie teoretycznym w muzeum czas najwyższy stanąć oko w oko z Królem Puszczy i innymi kultowymi mieszkańcami Białowieskiego Parku Narodowego. Najlepiej zrobić to wybierając się do zagrody pokazowej żubrów. O ile prawdopodobieństwo spotkania żubra w naturalnym środowisku puszczy jest duże, to w zagrodzie wpadniecie na niego na pewno. I nie będzie to tylko jedna sztuka. Żubr, czyli Bizon bonasus, to największy ssak Europy. Od zawsze był naturalnym mieszkańcem Puszczy Białowieskiej i głównym obiektem zainteresowania podczas polowań, o czym świadczą zapiski w historycznych kronikach. To ogromne, kilkusetkilogramowe zwierzę mogło wykarmić całkiem pokaźną armię wygłodniałych żołnierzy. Biorąc pod uwagę,
że nie porusza się z zawrotną prędkością, było dość łatwym celem. Przez zawieruchy przeciągające na przestrzeni wieków przez białowieskie tereny w 1919 roku praktycznie zniknął z puszczy na wiele lat. Odbudowę populacji rozpoczęto w 1929 roku, a w 1952 rozpoczęto ich wypuszczanie na wolność. Dziś według ostatnich szacunków na swobodzie żyje w Puszczy Białowieskiej około 900 osobników. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując Razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. W 1955 roku udostępniono dla turystów zagrodę pokazową żubrów w okolicach Białowieży. Oprócz Króla Puszczy możemy tam dziś obejrzeć także koniki polskie typu tarpan, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki i rysie, a także żubronie, mieszańca żubra i krowy. Na nas największe wrażenie zrobiła jednak zdecydowanie klępa łosia, która niczym wytrawna modelka na smukłych nogach przechadzała się przed obiektywem i pozowała do zdjęć. Nadszedł już najwyższy czas, by sprawdzić, bo pewnie część z Was tylko dlatego wybrała się na tę wycieczkę, czy i dlaczego podkowa przynosi szczęście. W odpowiedzi na te nurtujące pytanie pomoże nam pan Stanisław, ostatni z rodziny Kowali Hajnowskich. Jego pracownia powstała w 1927 roku przy jednej z głównych ulic Hajnówki. Przez lata praktykowania zawodu zgromadził on kilkaset eksponatów związanych z tym niezwykle ciężkim fachem przeznaczonym dla prawdziwych mężczyzn. Są tu różne narzędzia, wyroby i urządzenia kowalskie, maszyny rolnicze, modele pieców, urządzenia niezbędne do wytopu żelaza z rud darniowych, maszyny i urządzenia rolnicze. Na uwagę zasługuje zestaw podków końskich na różne pory roku i buty dla konia zakładane do chodzenia po bagnistym terenie. Co warte byłoby jednak prawdziwe żywe muzeum kowalstwa bez autentycznej kuźni. Choć jak mówi pan Stanisław, konar w tym piecu płonie już coraz rzadziej, to w dalszym ciągu urządza tu pokazy kucia. Nawet jeśli akurat ogień nie jest rozpalony, to i tak możecie stanąć za kowadłem i wziąć do ręki kowalski młot. Przy okazji posłuchacie również niezwykłych historii, którymi gospodarz okrasza zwiedzanie, sypiąc przy tym dowcipami, nawet tymi spryśnymi, jak z rękawa. Na podwórku obok kuźni znajduje się także miniaturowy model starożytnego pieca hutniczego, tzw. dymarki, gdzie możecie prześledzić cały proces wytopu żelaza. Podkowy wykute przez pana Stanisława przynoszą szczęście właścicielom z Europy, USA, a nawet dalekiej Afryki. I tu wracamy do naszego głównego pytania, dlaczego tak pospolity kształt zrobił karierę na całym świecie. Podkowa na szczęście ma niezwykłą genezę, ponieważ wzięła się z przypadku i braku wiedzy. Za zjawisko nadprzyrodzone uważano już sam fakt, że można przybić żelazo do końskiego kopyta, nie sprawiając zwierzęciu bólu. Były one uważane za amulet już w czasach starożytnych. Ówczesnym mieszkańcom jej kształt kojarzył się z przynoszącym szczęście i płodność księżycem.
Skoro wiemy już, skąd wzięło się szczęście podkowy, czas poznać jeszcze jedną tajemnicę, mianowicie jak ją zawiesić. Okazuje się, że ta trywialna czynność ma jednak ogromne znaczenie. Wprawdzie co kraj to obyczaj, ale w Polsce przyjmuje się, że powinna być ona umocowana w kształcie litery U, bo wtedy wpadające szczęście pozostaje w niej na dłużej. Aby zwiększyć moc jej działania, należało przybić ją 7 gwoździami. Odwrotne powieszenie może okazać się niebezpieczne, ponieważ tak umocowana podkowa przypomina kształtem zarys żeńskich narządów płciowych i przyciąga chętne do zabawy diabły i czarty. Na zakończenie naszej dzisiejszej wycieczki zabierzemy Was w miejsce, gdzie będziecie mogli obejrzeć najważniejsze zabytki Podlasia. Idea jego powstania była prosta – pokazać przepiękne i unikalne budowle tej części kraju. Znajdziecie tu liczne przykłady drewnianej architektury typowej dla tego regionu. Od budynków drewnianych przez sakralne oraz śliczne pałace. Każda z miniatur zabytków opatrzona jest tabliczką z informacją o historii budowli i ciekawostkami z nią związanymi. Zostawiamy Was teraz na chwilę sam na sam z tymi małymi perełkami Podlasia. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.